Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mojito i zapraszam Was na drugi wyścig sezonu w Chinach. Niestety to okrążenie nie było czyste i pozwoliło nam na zajęcie tylko 19 pozycji, tak więc prawdopodobnie znowu zostaliśmy sklasyfikowani przed naszym teammate'em, a stracony czas znowu mógł nam odebrać możliwość awansu o miejsca w górę. Jak widać, tym razem o jedno, gdyż Stoffel Van Dorn był właśnie o te 30 przed nami. Po kwalifikacjach zyskaliśmy kolejne punkty z zasobów. Mamy ich przeszło 500, więc może coś ulepszymy. A w rywalizacji z Pascalem Wehrleinem znowu uciekamy mu. Co prawda na niewielki dystans, ale jednak się liczy. A zespół jest troszeczkę mniej zadowolony, gdyż mieliśmy wyższy cel niż 19 pozycja. A tutaj, jak widać na szybko, stwierdziłem, że skoro jesteśmy na 19 miejscu, to nic się nie stanie, jeżeli zaopatrzymy się w nowy silnik i po prostu użyjemy go na chwilę i wrócimy do podstawowego, dzięki czemu zostaniemy cofnięci na koniec stawki, a tak naprawdę tylko jedno miejsce. I tak jak powiedziałem, postanowiłem ulepszyć wytrzymałość skrzyni biegów, gdyż jest ona ważną częścią samochodu i akurat było mnie na nią stać. Posłuchajmy Emmy. Hi, guess who? I've seen the team's expectations for the race, so I thought I'd pass them on and wish you luck. Take care. 17 miejsce chyba nie jest jakimś wygórowanym celem, tak samo przebicie Pascala Wehrleina, więc przejdźmy od razu do wyścigu. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Raikkonen, Daniel Ricciardo, and Verstappen, Massa, Perez, Hulkenberg, and Carlos Sainz, Magnussen, Grosjean, Daniel Kvyat, and Ocon, Alonso, Stroll, Jolyon Palmer, and Stoffel Van Dorn, Wehrlein, and a Sauber rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Jak widzimy, w połowie wyścigu ma spaść deszcz, więc w tym momencie pomyślałem sobie, że może warto odwrócić naszą pierwotną strategię i wystartować na oponach medium, żeby przeciągnąć stint na nich i spróbować dojechać do okresu deszczu, dzięki czemu moglibyśmy zyskać pozycję na rzecz innych przeciwników, którzy zjeżdżaliby w trakcie wyścigu na drugi pit stop na opony slick. Więc uważam, że może jest jakiś cień szansy na punkty, tak samo jak w Australii, ale o tym przekonamy się w trakcie wyścigu. Także
Jak widać, jeszcze chciałem zmniejszyć paliwo, żeby nie musieć za bardzo kombinować z jazdą, tylko móc jechać na standardzie i mieć spokojną głowę, o nie. A my przenosimy się już na koniec okrążenia formującego. Ustawiamy się jako ostatni na gridzie. Zapala się 5 czerwonych świateł. Dobry start. Udaje się zrównać z Pascalem Wehrleinem, więc wejdziemy side by side do T1. Tutaj przestrzeliłem trochę i uderzyłem go, ale na szczęście obydwaj kontynuowaliśmy jazdę. Ja zrobiłem dobry dive bomb, żeby awansować na 15 pozycję, teraz 16, bo Ocon mnie z powrotem wyprzedził. Jak widać, start nie był najgorszy. Tutaj znowu samochody z przodu jadą wolniej i zrobimy drugiego dive bomba obok Sainza. Pozwoli nam to awansować na 13 pozycję, gdyż Grosjean wyprzedza nas od zewnętrznej, bo ma lepszą trakcję. Tutaj przestrzeliłem trochę wierzchołek zakręty i już Fernando Alonso wciska się pod nasz bok. Niestety na swoich super miękkich opankach ma dużo więcej przyczepności, więc jest w stanie nas ojechać od zewnętrznej i tracimy kolejną pozycję na rzecz Hiszpana tym razem. I szybko przenosimy się na prostą. Pod koniec pierwszego okrążenia, jak widzimy, Daniel Kwiat próbuje nas zaatakować. Ja staram się trzymać wewnętrzną stronę toru. Daniel próbuje od wewnętrznej, ale ja blokuję skutecznie tą stronę. Ktoś z tyłu mnie uderza, chyba to był Esteban Ocon. Zostajemy wypchnięci poza tor przez młodego Francuza i spadamy na 18 pozycję. Jeszcze z prawej strony próbuje nas podgryźć Pascal Wehrlein, ale skutecznie udaje mi się utrzymać pozycję. Tak więc w dość niefajny sposób spadliśmy w dół stawki. I spróbujemy w T1 odzyskać jak najwięcej z tego, co straciliśmy. I na wewnętrzną Palmerowi, przepraszam, udaje się wepchnąć i awansujemy na 17 pozycję. Tak więc cel zespołu spełniamy, ale to nie jest wszystko, o co nam chodzi w tym wyścigu. Niestety, jak widzimy, samochody z przodu uciekają, a Julian Palmer próbuje nas zaatakować. Niestety mu się to nie udaje, znaczy niestety dla niego. A my utrzymujemy naszą 17 pozycję. Teraz na tej prostej Renault ma przewagę nad nami, gdyż mają lepszy silnik. Julian Palmer zbliża się w tunelu aerodynamicznym, próbuje od zewnętrznej do tego nawrotu. Zrównujemy się, ale niestety dla niego ja mam wewnętrzną i udaje mi się wyjść z tego zakrętu przed nim. Kvyat is ahead of you. Gap to car in front is 3.6 seconds. You're falling back by around 1.2 seconds a lap. They're on fresh softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 39.3. Więc Daniel Kwiat ucieka nam dosyć szybko, niestety. Expect to potentially see some rain about 10 to 15 minutes from now. Deszcz już może nadejść. They seem to have an issue. Dzięki, Jeff. Deszcz może nadejść już za 10-15 minut. A tu widzimy Lensa Strolla ze swoim problemem. Prawdopodobnie jest to przebita opona. Szkoda młodego Kanadyjczyka, no ale zdarza się. Virtual safety car, virtual safety car. I z jego Reduce powodu speed immediately and keep a positive delta for green. wirtualny safety car pojawił się na torze, ale jak widzimy już zniknął. Zbliżyliśmy się trochę do Daniela Kwiata, no ale niestety znowu nam odjechał, jadąc swoim normalnym tempem. A tymczasem na 5. okrążeniu Julian Palmer będzie ponownie próbował odebrać nam pozycję. Staram się trzymać wewnętrznej najmocniej jak mogę. Znowu próbuję od zewnętrznej, ale znowu trzymamy wewnętrzną stronę toru i się bronimy. A sam Julian traci pozycję na rzecz naszego teammate'a, więc dobry ruch ze strony Pascala Wehrleina. No niestety na kolejnej prostej traci on znowu pozycję na rzecz Juliana Palmera. Idziemy na 6. okrążeniu. Pierwsze zjazdy przeciwników, więc to są boty, które jadą na 2 pit stopy. Niestety przed nami wyjechał Sebastian Vettel, więc nie zyskaliśmy wszystkiego, co mogliśmy. Tu widzimy kolejny bot, który zjechał na pit stop. Over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Jak widzimy,
Deszcz ma nadejść za 10 minut, więc około 14-15 okrążenia. A z tyłu widzimy Julian Palmer walczy z Felipe Massą. Żółta flaga w miejscu, w którym jesteśmy, więc nie wiem co się dzieje. I Felipe Massa wypycha Juliana Palmera poza tor, jednocześnie wycofując się z wyścigu, więc Brazylijczyk rozwiązał problem z Julianem Palmerem w dosyć niespodziewany dla nas sposób. Podziękuję mu po wyścigu. A tymczasem na pit stop zjechał Sergio Perez, czym rozpoczął pit stopy botów, które pojadą na jeden pit stop. To było całkowicie sucho. Jak widzimy z przodu kolejni zawodnicy zjeżdżają i dzięki temu awansujemy na 8. pozycję. Do nas zbliża się Stoffel Van Dorn na swoich supersoftach, co prawda już zużytych. Próbuje nas zaatakować w strefie DRS, ale jak widać silnik Hondy jest niewystarczający na naszego Zaubera Ferrari. Nawet bez DRS-u nie był w stanie się do nas zbliżyć samemu go używając. Zobaczymy, czy spróbuje drugi raz na prostej startowej. Nie, zjechał do boksu na swój rekomendowany pit stop. Deszcz ma za chwilę spaść, a my tracimy DRS, więc ani razu go nie użyliśmy i już prawdopodobnie nie użyjemy go do końca wyścigu. A tu widzimy z prawej kolejni przeciwnicy zjeżdżają na pit stop, dzięki czemu awansujemy na 6. pozycję. Jak widzimy, Sainz jest za nami, powoli się do nas zbliża na swoich świeższych softach, a my wyprzedzamy kolejnego kierowcę, który zjechał na pit stop, dzięki czemu awansowaliśmy do pierwszej piątki. Już na tym samym okrążeniu widzimy, że Carlos Sainz jest bardzo blisko nas i próbuje nas zaatakować tutaj od zewnętrznej, jednak mu się to nie udaje. Jednocześnie szansę próbuje wykorzystać Sergio Perez. I teraz Sainz z Perezem jadą tutaj side by side, dzięki czemu ja mam szansę odjechać i prawdopodobnie mieć spokój na hamowaniu na tym okrążeniu. Jak widzimy, na torze jest żółta flaga obok naszego teammate'a. Niestety safety car pojawia się na torze i Pascal Wehrlein się wycofuje z wyścigu. No szkoda naszego teammate'a. No ale niestety, może miał jakąś awarię, nie wiem. A tutaj widzimy, musimy dogonić czołgę z przodu, ale na mapie nigdzie takiego pociągu nie widać. I jednocześnie też słyszymy, że deszcz właśnie zaczął padać. A w tym momencie pomyślałem, że puszczę Sergio Pereza przodem, żeby teraz jemu liczył się czas do jechania do czołówki. Dzięki czemu ja mógłbym spokojnie kontynuować jazdę za nim. Żeby móc dogonić pociąg złożony z samochodów z przodu. Jak widzimy, na razie się to udaje. Serio, Jeff? Spytałem się przed chwilą, jak sytuacja z oponami, powiedział, że jest ok. A za chwilę, jak przejechałem ostatni zakręt, powiedział, że jednak warto stać na intery, więc timing był perfekcyjny, a tutaj niestety zablokowałem opony, bo już było na tyle mokro, że intery były lepsze, więc bardzo szybko namoczył się tor, nawodnił, przepraszam, więc nie spodziewałem się tego do końca i tutaj straciliśmy trochę czasu. Widać, że mam problemy z utrzymaniem się na torze na tych zużytych mediumach. Sergio Perez już odjechał daleko, Sainz też odjeżdża, a za nami Max Verstappen już nas goni. Więc byle dojechać na pit stop, na intery. I Sergio Perez zostaje zdyskwalifikowany prawdopodobnie za to, że nie dogonił czołówki z przodu, więc to był mądry ruch z mojej strony, żeby puścić go przodem, dzięki czemu uchowałem się od dyskwalifikacji, a przy okazji zyskałem pozycję. Tu widzimy Sergio Pereza i jednocześnie wypadam też z toru. I Max Verstappen nas wyprzedza pod safety carem. Jeff powiedział, że mogę wyprzedzić Verstappena,
Więc tutaj był taki trochę agresywny, ryzykowny ruch. Let's catch I up bokiem to wyprzedzam Maxa Verstappena. Remember that we need to stay within O, 10 car to lengths of the było next trochę car. akrobatyczne. I już zjechaliśmy na pit stop z 7. miejsca. Niektóre samochody z tyłu już mają intermediaty, więc możemy trochę stracić. Widzimy, że Sainz już wyjechał przed nami na tych oponach. Exit now. Dobry pit stop w wykonaniu naszego zespołu. Jesteśmy przed Maxem Verstappenem. Pytanie, na którym miejscu znajdziemy się na torze. One stop left. Jest to 10. pozycja za Estebanem Oconem. Więc na tym etapie już jesteśmy w punktach i prawdopodobnie nie będziemy zjeżdżać, chyba że deszcz się wzmocni. There's going to be a huge downpour in the next couple of minutes. Jeff mówi, że ma zacząć za chwilę ostro padać, więc już przygotowałem sobie łety na ewentualny pit stop. A tymczasem safety car już zjeżdża na tym okrążeniu. Ahead. We are authorized to take the position from the car ahead. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car Jeff- in this lap. Jeff powiedział, że mogę wyprzeć samochód z przodu, więc sprawdziłem, czy faktycznie mogę. Niestety gra mi zabroniła, a tu z przodu pojawił się mały problem. Auta nie miały się ułożyć w odpowiedniej kolejności chyba. Tu już mamy restart, zieloną flagę. Now disable DRS. DRS is now disabled. I tak nie mogą używać DRS-a, gdyż mam go uszkodzonego, Jeff, więc nie robi mi to żadnej różnicy. We're going to put you on the full wet tire. 15 minutes till we see this heavy rain ease up into light rain. Jeff powiedział, że już mamy ten mocny deszcz, ale ja w ogóle nie zauważyłem różnicy, więc wychodziło na to, że zostaniemy na intermediatach prawdopodobnie do końca wyścigu, a tutaj Max Verstappen próbuje nas zaatakować od zewnętrznej na tej prostej. Zobaczymy, czy mu się to uda. Opóźnia lekko hamowanie, ale udaje nam się utrzymać pozycję dzięki wewnętrznej stronie toru i sam Verstappen traci chyba pozycję na rzecz Kwiata. Tu na chwilę musiałem zatrzymać. I widzimy, że do pit stopu zjeżdżają dwa bolidy. Zdziwiło mnie to trochę. Jak widać są to Ricciardo i Raikkonen, którzy już byli na intermediatach i postanowili zjechać drugi raz. Jeff proponuje mi, żeby nie zjeżdżać na drugi pit stop i zostać już do końca na tych oponach. Daniel Kwiat próbował, ale mu się nie udało zaatakować. Jak widzimy, kolejne bolidy zjeżdżają na swoje drugie pit stopy po Intery, dzięki czemu awansujemy już na 4. lokatę, nie zjeżdżając już do końca wyścigu na pit stop, więc możemy stąd wywieźć bardzo dobre punkty, jeżeli nie popełnimy żadnego błędu. Tu widzimy kolejne 2 bolidy zjeżdżają na pit stop i za nami też kolejne bolidy, dzięki czemu już awansujemy na 3. lokatę. Przed nami wyjeżdża Lewis Hamilton. Pytanie, czy uda się go wyprzedzić, gdyż ma niedogrzane opony na pewno. Szybki atak od wewnętrznej. Hamilton zostawia otwarte drzwi. Awansujemy na 2. lokatę. I przypomnę, nie będziemy już zjeżdżać na pit stop, więc będziemy realnie walczyć z Lewisem Hamiltonem o 2. pozycję. Jeff powiedział, że za 10 minut ma ten deszcz ustać i przejść w lekki deszcz. Jak widzimy, Lewis Hamilton próbuje nas zaatakować od zewnętrznej. I tak jak wszystkim innym, także jemu nie udaje się zyskać pozycji, ale traci ją na rzecz Kimiego Raikkonena. Więc Finn dołącza się. To the car ahead is 25.1 seconds. You're losing 3 seconds a lap. They're on old Inters. The time last lap was a 1:48.7. Finn dołącza się do walki. Próbował tak samo jak Hamilton i też tak samo jak Hamilton stracił pozycję na rzecz Brytyjczyka. A my utrzymujemy się dalej na 2. pozycji. To jest naprawdę ciężki bój w tym Sauberze, żeby utrzymać Mercedesa i Ferrari za sobą. Początek kolejnego okrążenia. Hamilton próbuje od zewnętrznej do T1. Na razie trzyma swoją pozycję. Zobaczymy, czy uda nam się obronić. Ledwo co, ale jednak utrzymujemy naszą 2. lokatę. I Hamilton traci pozycję na rzecz Raikkonena. Więc przetasowania tutaj są dosyć duże. Na szczęście między Raikkonenem i Hamiltonem. I ja nie jestem aż tak uwikłany.
Kimi Raikkonen bardzo chciał wejść na wewnętrzną, ale ją przyblokowałem. Kimi Raikkonen zostaje zdyskwalifikowany, więc jesteśmy praktycznie pewni teraz w naszej trzeciej pozycji. Tylko Lewis Hamilton jest naszym zagrożeniem i Lewis zjeżdża na pit stop. Lewis Hamilton zjechał na kolejny pit stop na opony typu intermediate. Chciałem zobaczyć, czy na pewno jest odpowiednia pogoda na intermediaty, ale Sebastian Vettel wygrywa wyścig. I my już pokonujemy ostatni zakręt i dojeżdżamy do mety na drugim miejscu w Sauberze. Wow! Yes, 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 we're on the podium. Good job this weekend. Great drive, thank you. Brak mi słów na to, co tutaj się wydarzyło. Drugie miejsce w Sauberze. Wiem, że pomogła nam pogoda, ale wciąż to jest bardzo dobry wynik. Znakomity dla naszego małego zespołu. Great effort there from Ferrari to take the I myślę, że nikt nie mógł się spodziewać takiego rezultatu z naszej strony. How exactly did they set themselves apart from the pack today? Sebastian Vettel był poza zasięgiem dzisiaj niestety. Jak widzimy, Renault skończyło wyścig na trzecim miejscu. So, here they come now, out onto the podium. Wherever you go, anywhere in the world, the prancing Pięknie to horse flags wygląda, are będąc w prominent in Sauberze the na grandstands, drugim miejscu na and they're podium. out in force again Mam today. nadzieję, że w przyszłości częściej będziemy mieć takie widoki do podziwiania. Jak widzimy, na trzecim miejscu skończył Nico Hülkenberg, więc u mnie w karierze przerwał on passę 128 wyścigów bez podium. Szkoda, że w realnym świecie to się nie zdarzyło. Tu widzimy wyniki końcowe. Sebastian Vettel dostał 5 sekund kary jeszcze, a my w Sauberze z 20 miejsca awansowaliśmy na drugie. Kierowca dnia był wręcz pewny dla nas. Czwarty Carlos Sainz, piąty Valtteri Bottas. Lewis Hamilton swoim pitstopem spadł na 10. pozycję. Widzimy, Raikkonen i Perez zostali zdyskwalifikowani, a w klasyfikacji generalnej awansowaliśmy na trzecie miejsce. Więc to jest bardzo dobra pozycja, jak na nas, ale myślę, że potem spadniemy w dół, ponieważ nie każdy wyścig będzie mokry. Tutaj widzimy podsumowanie, zebraliśmy trochę punktów zasobów. Jesteśmy coraz dalej od Pascala Wehrleina w rywalizacji między nami, gdyż on niestety nie kończył wyścigu. Zespół jest z nas również bardzo zadowolony i u każdego zespołu zyskaliśmy bardzo dużo respektu naszym wynikiem w tym wyścigu. No, ten wynik nie jest aż tak ważny, wynik w karierze, ale tak jak powiedziałem, zawsze fajnie popatrzeć na te cyferki, które idą w górę. I to już by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wyścig się podobał, był pełny emocji. I zapraszam do następnego odcinka. Cześć!